Dzień dobry. Dzisiaj znowu z Krzysztofem Bontalem o pieniądzach, o kredycie, ale niekoniecznie o kredycie 2%, chociaż na koniec o nim też trochę powiemy, o tym programie. Natomiast tak naprawdę interesuje mnie w tej chwili to. Wiele osób chce wziąć kredyt na mieszkanie i mają do wyboru opcję kredytu ze stałą stopą lub ze stopą zmienną. I dzisiaj te stopy procentowe uważamy tak powszechnie, uważa się, że są wysokie, więc pytanie pierwsze, czy warto brać ze stałą stopą, która jest teoretycznie bezpieczniejsza, czy z tą zmienną? Drugie pytanie, od razu Krzysztofie Ci zadaję, żebyś to kompleksowo poruszył, to jeżeli ktoś wziął kredyt ze stałą stopą, to czy może go zmienić na kredyt ze zmienną, czy może spłacić kredytem w innym banku i w ogóle jaka jest też oferta i pytanie trzecie, jaka jest oferta banków? One kilka lat temu to wszystkie, właściwie cała oferta była nastawiona na ten kredyt, o ile pamiętam, ze stopą zmienną, a potem w świetle krytyki i takich różnych obaw chyba przeszły te banki na oferowanie stopy stałej. Jak jest teraz? Ale zanim oddam jeszcze głos Krzysztofowi, to krótko powiem tak, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to co tu się dzieje, trendy, zmiany prawa, a dzieje się naprawdę dużo mimo wakacji, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam też w komentarzach, jakie chcesz audycje, sugestie tematów, chętnie zrobimy. Krzysztofie, no więc tak jak w pytaniu, zacznijmy, co z tą stopą, stałą, zmienną, jak to wygląda? Cześć Tomku ponownie, dzień dobry Państwu. Zacznę od tego chyba ostatniego pytania. Co banki oferują, tak? Co dzisiaj my mamy na rynku? Czyli tak jak powiedziałeś, od dawna w Polsce królowały oprocentowania zmienne, czyli głównie oparte o WIBOR i marżę. Suma WIBOR-u i marży w uproszczeniu to było to oprocentowanie, które nas obowiązywało. W odróżnieniu do tego, co działo się na szeroko pojętym Zachodzie. Wyspy Brytyjskie, Stany Zjednoczone, no tam od dawna wiemy, że królowały stałe oprocentowania w okresach tam 2-letnich, 5-letnich, 30-letnich, 10-letnich, tak, bo do tego też tam już doszło, oni do tego już doprowadzili. Kiedy od jakichś 2 lat jest obowiązek, żeby banki w Polsce w swojej ofercie posiadały oprocentowanie okresowo stałe. I od jakichś 2 lat faktycznie każdy bank, który udziela kredytów hipotecznych, ma takie oprocentowania. Doszło nawet do tego, że wszystkie banki mają oprocentowanie okresowo stałe, ale niektóre z nich nie mają w ofercie oprocentowania zmiennego. One czasowo wycofały to. Tutaj było różne tłumaczenie, że zawirowania na rynku, że oczekują na WIRON. No w każdym razie jakiś powód tam był, tak? Jeżeli mieliśmy wzrost stóp procentowych, czyli tam ostatnie rok, półtora, no to na rynku coraz bardziej popularne były te oczywiście kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem. Chodziło po prostu o to, żeby sobie zablokować na dzisiejszym poziomie oprocentowania, żeby ono nie było zależne od stóp procentowych, czyli a stopy procentowe tam pośrednio od inflacji, prawda? Więc to chodziło o takie oszczędzenie na kredycie, żeby nam ta rata do jakichś niebotycznych, no w sumie bliżej nieokreślonych kwot nie mogła urosnąć. I to bardzo zmieniło cały nasz ten rynek, czyli ostatni rok to można przyjąć, że większość kredytów było ze stałą stopą procentową. Ważne jest to, że to nie znaczy, że ludzie nie zakładali nigdy posiadania kredytu ze zmienną stopą procentową. Wiesz, jak my działamy, tak? My chcemy mieć dobrze, tak? Niestety, jak jest za dobrze, to ryzyko schodzi na drugi plan. Więc teraz, jakie są lepsze? No, ze względu na ryzyko, o wiele lepsze jest oprocentowanie ze stałą stopą procentową. Dlaczego? Dlatego, że jak ja dzisiaj biorę, akceptuję wysokość raty, to ja mam pewność, że przez następne 5 lat przykładowe mi ta rata nie powinna się nawet o złotówkę zmienić. Ja wiem, że ona też nie zmniejszy się, ale na pewno nie wzrośnie. Więc ja mam spokojną głowę, nie ponoszę ryzyka, ja to mogę sobie już 5 lat następne gdzieś to moje zobowiązanie wkalkulować, mój budżet domowy, ja wszystko wiem, tak? Natomiast minusem największym takiego czegoś jest to, że no jeżeli stopy procentowe zaczynają spadać, to za tym spadkiem nie idzie w ogóle spadek mojej raty. No i tutaj ja jako klient no zawsze chciałbym, kurczę, jak to powiedzieć, chciałbym zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli
mieć niższą ratę, czyli skorzystać z tej obniżki, która potencjalnie może się zdarzyć, bo są takie przewidywania, to też nie jest pewne, tylko mówimy o przewidywaniach tych spadków stóp procentowych i to też trzeba mieć na uwadze, ale z drugiej strony ja bym nie chciał wzrostu raty. No i teraz kto co chce wybrać. Ale tak niefortunnie chyba weszło, słuchaj, że to stosowanie i to zalecenie dla kredytów ze stałą stopą procentową weszło w zasadzie w okresie, kiedy już te stopy procentowe mocno urosły, tak? Bo powiedzmy 3-4 lata temu stopy procentowe były niższe i niskie, były bardzo niskie nawet stopy procentowe. I wtedy nie mogłeś się zdecydować na kredyt ze stałą stopą, bo ich po prostu nie było. Pojedyncze były. Tam 1 czy 2 banki miały w swojej ofercie. Natomiast to, co powiedziałeś, to weszło jednak wcześniej trochę, przed tymi podwyżkami. Tak, ja wiem, że troszeczkę przed podwyżkami. Tak. Aczkolwiek czym innym jest włożenie do koszyka banków tego produktu, a czym innym korzystanie przez klientów z tego produktu. To są dwie różne rzeczy. Dopóki my nie mieliśmy wzrostu tych stóp procentowych, to klienci niespecjalnie zwracali, inaczej, niewielu klientów zwracało uwagę na oprocentowanie okresowo stałe. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym okresie ono było wyższe niż oprocentowanie zmienne. Więc już z automatu ja minimalizowałem ryzyko, tak? Znaczy do zera na te 5 lat, jeśli chodzi o wzrost stóp procentowych i raty, ale musiałbym się zdecydować na płacenie jednak wyższej raty niż w momencie, kiedy ja ten kredyt brałem. I co jest istotne, jeżeli ktoś brał, jak ludzie działali, jeżeli ktoś brał niewielki relatywnie kredyt, 100-150 tysięcy, to dużo częściej te osoby wybierały stałą, według mnie, przynajmniej z moich klientów, wybierało stałą stopę procentową, dlatego że różnica na oprocentowaniu nie dawała dużej różnicy w pieniądzach, tak? W tej racie, którą mam płacić. Jeżeli ktoś chciał 1 000 000 kredytu, no to tutaj ten 1%, 1 punkt procentowy na racie robił swoje, tak? Tutaj już ta różnica na racie była widoczna. I to jest, i tutaj było takie, mówię, główne podejście. Dopiero jak, i co jest jeszcze ważne, pamiętaj, że większość zakładała, że sytuacja geopolityczna, geogospodarcza na świecie, że ona u nas też wywoła wzrosty stóp procentowych. Ale nikt nie zakładał, niewielu zakładało pesymistycznie, że to będzie aż taki poziom inflacji, że to będzie aż taki poziom wzrostu stóp procentowych. Tak? Więc na samym początku, jak zaczęły się wzrosty, to dużo kredytobiorców podchodziło, no tak, trochę wzrosło, ale to na razie wzrosło do tego poziomu, co my byśmy wcześniej wzięli kredyt z oprocentowaniem stałym, no to jeszcze nie jest źle, to jeszcze poczekajmy, nie zmieniajmy, bo pamiętaj, że można było zmienić. Banki muszą się klientowi zgodzić na zmianę z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe. Jak tak? To muszą? Co to znaczy, że muszą? To znaczy, jeżeli klient przyjdzie do banku i powie, że chce zmienić, to bank mu tego nie może zabronić. Co nie działa w drugą stronę? Nie ma tego nakazu i nigdy nie było, tak? A od początku był, że jeżeli ktoś ma oprocentowanie zmienne i poszedłby do banku swojego, to ten bank powinien mu umożliwić zmianę tego oprocentowania. Oczywiście tam banki przeliczały zdolność kredytową, inne rzeczy, tak? Wszystko zgodnie ze swoimi procedurami, ale nie mogły powiedzieć klientowi, nie, my się nie zgadzamy. Miały taki obowiązek. Natomiast powtarzam jeszcze raz, nie mają obowiązku w drugą stronę. No właśnie, ale tutaj przy okazji wróćmy do tego mojego pytania, jednego z pytań, które zadałem na początku, bo też wiele osób myśli o tym, żeby kredyt na przykład wcześniej spłacić, albo spłacić jeden kredyt drugim kredytem. Tutaj teraz jakieś są proponowane utrudnienia w tej działalności, ale tak też chyba nie do końca. Natomiast tak, powiedzmy sobie właśnie, jaka jest, bo jest też ustawowa różnica między kredytem o zmiennej stopie, a o stałej stopie i jego możliwości spłacenia, wcześniejszego spłacenia. Dobrze mówię? Wiesz co, to tak jest, chyba do końca nikt tego dokładnie nie zinterpretował, dlatego że dzisiaj tak nie ma w większości banków opłaty za wcześniejszą spłatę. W większości, tak? Bo ustawowo jest to określone w sposób... Znaczy mówisz o tym kredycie stałoprocentowym. Mówię o każdym, o kredycie hipotecznym. Hipotecznym. Jeżeli mamy, bierzemy kredyt, po 3 latach
możemy go spłacić bez żadnych konsekwencji, żadnych rekompensat, żadnych opłat. Bank po prostu nie może wziąć ode mnie złotówki za wcześniejszą spłatę. Ale to wynika z umowy z bankiem, a nie z ustawy, prawda? To wynika z ustawy. To wynika z ustawy. Po 3 latach wynika z ustawy. Pierwsze 3 lata wynikają z umowy z bankiem, ponieważ ustawodawca bankowi zostawił pole do wyboru. Możecie tam jakąś prowizję sobie brać, przez te 3 lata nie musicie. I teraz część banków to robi, część tego nie robi. Trochę były zawirowania, jeśli chodzi właśnie o te oprocentowania stałe. Czy tu można brać, czy się powinno, czy na takich samych zasadach. Na początku PKO BP stosował taką zupełnie inną niż na rynku zasadę opłaty za wcześniejszą spłatę, ale on się z tego wycofał. Więc załóżmy, że tych opłat za dużo tam nie ma, tak? Że nie opłata jest problemem w tym, co ty powiedziałeś, w zamianie kredytu na, nie wiem, przeniesieniu do innego banku, czy zamianie na tańszy, bo to chyba to jest głównym celem tego przeniesienia. Ja tutaj jeszcze powiem, jakie były zamysły bardzo dużej liczby klientów. Chodziło o to, że dzisiaj biorą sobie kredyty ze stopą tą okresową stałą, bo się zabezpieczają przed dalszymi wzrostami na wszelki wypadek. Na razie spadków stóp procentowych też nie było, więc niewiele tracili. Natomiast wiele osób zakładało, że jak przyjdą te obniżki, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej zacznie ciąć stopy, to po jakimś czasie oni sobie przejdą, zrefinansują ten kredyt na stopę zmienną, no i wtedy ich rata będzie podążała za obniżką, tam okresowo za obniżką tych stóp procentowych. I co by nie powiedzieć, no ze względu takiego ekonomicznego to było całkiem fajne założenie, prawda? Dzisiaj kupuję sobie bezpieczeństwo, tak, ale mam jednak tą możliwość zmniejszenia sobie tej raty poprzez właśnie przejście to na to zmienną. No i zostało niedawno praktycznie, można powiedzieć, ukrócone to, o czym przed chwilą powiedziałem i o czym ty wspominałeś, czyli przejście z oprocentowania okresowo stałego do innego banku na okresowo zmienne. Po prostu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał bankom zalecenie, żeby ukróciły refinansowania kredytów z oprocentowaniem stałym kredytami z oprocentowaniem zmiennym. Co nie znaczy, że nie wolno refinansować, tylko refinansujemy też na stopę stałą. No i tutaj już to się wielu osobom po prostu nie spodobało, tak? Dlaczego? No bo ten ich pomysł na te przyszłe lata kredytu był trochę inny. Założenie było, że będzie jedno przejście, a potem ta rata będzie, jeżeli będą spadki, będzie spadać z czasem. No tutaj po każdym takim przejściu rata znowu zostaje na jakimś poziomie, on może być niższy, ale jednak on będzie przez jakiś czas stały. Żeby dalej mieć tańszy kredyt, czyli zmniejszyć sobie ratę, trzeba by było zakładać kolejne refinansowanie. I to tutaj wywołało różne komentarze, tak? Bo nie samo to, jak wiesz, czy to jest dobry pomysł propagowania oprocentowania stałego, bo ja akurat jestem zwolennikiem dzisiaj w ogóle oprocentowania stałego, którego u nas nie było, tak? Tylko czym innym jest wprowadzanie tego przy jakimś, nie wiem, czy to dobre określenie, normalnym poziomie stóp procentowych. Ja nie mówię nawet tym najniższym, sztucznym z okresu pandemii, ale sprzed pandemii. Tam było WIBOR był chyba 3 miesiące, poziom 1,70, tak? Procenta. Więc gdyby to było wtedy wprowadzone, byłoby super. Jeżeli my to wprowadzamy przy wysokich stopach procentowych, przy wysokich oprocentowaniach, no to już tutaj opinie na ten temat są różne, tak. Już nie tak, no oczywiście. Jeżeli oczywiście też stopy procentowe będą spadały. Co prawda oświadczenia ostatnio Rady Polityki Pieniężnej i prezesa były takie wskazujące na to, że możemy się spodziewać braku wzrostów, a może kiedyś doczekamy się podwyżek. Tak to było, obniżek, przepraszam. Tak to było zapowiedziane. On nie powiedział, że zaraz zaczniemy obniżać. Chociaż ostatni odczyt inflacji nie jest aż tak bardzo optymistyczny. No, zobaczymy, jak to będzie z tymi stopami procentowymi. Przyszłość pokaże. Ale przejdźmy do drugiego tematu, czyli właśnie na chwilę wróćmy do tego bezpiecznego kredytu. Mamy sytuację taką w kredytach, że no sporo akcja w ogóle kredytowa kredytów mieszkaniowych mocno rozgrzała się
jeszcze przed 1 lipca. Wiele osób występowało o kredyt mieszkaniowy, to taki normalny kredyt mieszkaniowy, bo program bezpiecznego kredytu ruszył od 1 lipca. W czerwcu 2023 wróciliśmy ilościowo do tej samej liczby kredytów co rok temu. To jest pierwszy raz, kiedy wynik tego roku, znaczy od 12 miesięcy, to jest pierwszy czas, kiedy nie mamy w ciągu 12 miesięcy spadku do okresu poprzedniego. Wróciliśmy do tego poziomu, co też wskazuje, że po prostu ludzie, no według mnie niektórzy poszli po te kredyty wcześniej, żeby ubiec skutki kredytu 2%. Oni przewidują podwyżkę cen. Wiemy, że są jakieś ilości kredytów bez wniosków złożone. Nie mamy jeszcze raportów o faktycznie udzielonych kredytach, ale twoje obserwacje na przykład kolejek w centrach kredytowych. Może tutaj kilka plotek nam na ten temat powiesz. Znaczy tak, no czerwiec był fajny dla mojej branży, czyli branży kredytowej. To jest jasne. Tutaj, bo nie usłyszałem, czy powiedziałeś o tym powrocie do tego poziomu sprzed 12 miesięcy, to że chodzi o wnioski, tak? O składane wnioski. Nawet o ilość udzielonych kredytów, bo ilość udzielonych kredytów 11,5 tysiąca było w tych zwykłych w czerwcu, mniej więcej tyle samo, co dokładnie w czerwcu rok temu. Kwotowo to nawet troszeczkę więcej, takie są dane BIK-u. Okej. No to wiadomo, co to miało, co miało na to wpływ, że powtarzałeś to wiele razy, tak? Czyli to jest ta druga grupa prawdopodobnie osób, które się nie łapały na bezpieczny kredyt 2%, a przyspieszyły swoją decyzję. One najpierw odwlekły swoją decyzję przez sytuację gospodarczą, tak? Przez wysokie kredyty, wysokie raty kredytów, ale z obawy przed opustoszeniem rynku nieruchomości, bo to chyba o to chodziło, co miało w konsekwencji doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości, przyspieszyli swoją decyzję i też chcieli wyprzedzić trochę rynek i zdążyć przed kolejkami. Tu ci wejdę w słowo, bo jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, rynek mieszkań, to mamy taki paradoks. Jest to chyba jedyny rynek sprzedaży, który w tym roku rośnie w Polsce. Dane statystyczne, sprzedaż detaliczna minus 5,8 chyba procenta, jeżeli ostatnio pamiętam odczyt, w niektórych branżach minus kilkanaście. Generalnie większość branż to po prostu spada. Sprzedaż producencka spada, wszystko spada, a jedyną rzeczą rosnącą jest rynek nieruchomości, rynek mieszkań, co oznacza, że to jest wpływ między innymi programu 2%. Ludzie poszli kupować, wcześniej poszli kupować, bo ja nie sądzę, żeby było, to jest dla mnie taka dziwna sytuacja, kiedy wszystko spada, a jedyna branża rośnie. To oznacza po prostu coś innego działa. Tym coś innym jest właśnie kredyt. Ale powiedz mi właśnie o tych korkach, czy w związku z tym, z tą taką ożywionym popytem, tym wcześniejszym, plus od lipca nowi ludzie, czyli ci, którzy mogą składać wnioski o bezpieczny kredyt, czy to daje się odczuć chociażby w pracy centrów kredytowych, czasu rozpatrywania kredytów, wniosków i tak dalej? Jak to wygląda z twojej perspektywy, bo ty przecież na co dzień z tymi bankami współpracujesz? Tomek, ja się odniosę tylko 2 zdaniami do tego, co powiedziałeś, do tych wzrostów właśnie, tej anomalii takiej gospodarczej, rynkowej, tak? No ale jeżeli kogoś wstrzymujemy przez rok, półtora z jakimś działaniem, a potem jeszcze mu na to działanie dajemy najtańsze pieniądze chyba praktycznie w historii, to my z niczym innym nie możemy mieć do czynienia niż z tym, że fala po prostu pójdzie na zakupy, tak? Że fala osób pójdzie na zakupy. To jest normalne, tak? A propos korków, nadal nie mamy jakichś, według mnie, rzetelnych informacji, ile tego tak naprawdę zostało złożone. Oczywiście my dostajemy informacje z 3 lub 5 tych banków, które to udzielają dzisiaj tego kredytu, które mają go w ofercie, na temat wniosków złożonych. Dla mnie ten złożony nadal to jest zarejestrowany, czyli to jest wniosek, o którym bank wie, że on u niego jest. Ale jest bardzo dużo takich wniosków, o których centrale banku, uważam, nie do końca wiedzą, dlatego że te kredyty, te wnioski nie zostały jeszcze do systemu centralnego banku wprowadzone. Bo jeżeli działamy przez centrum hipoteczne, to ten wniosek musi tam wpłynąć, jest jakaś
bramka, nie wiem, właśnie nazwijmy to bramką, bo tak to jest w bankach często nazywane, gdzie to jest albo skanowane, albo ewidencjonowane i przekazywane dalej. I tutaj już mamy jakąś informację, nie wiem, co jest dalej robione z tą informacją, czy ona do tego centralnego systemu wpada, ale jeżeli współpraca, czy pośredników, czy my składamy jako klienci wnioski do oddziału banku, no to o tym wniosku realnie nikt nie wie w centrali, dopóki on pracownik banku, doradca w banku nie wprowadzi tych danych do systemu. I proszę mi wierzyć, no ja pochodzę ze średniego, pracuję w średnim mieście i pracownicy banku są, w większości banków, oddziałów, zawaleni po prostu robotą. W dużych miastach, tutaj z całej Polski mamy pełno informacji, że w niektórych oddziałach niektórych banków na rejestrację czeka się 2 tygodnie albo więcej. Więc o tych wnioskach, które zostały do banku dostarczone, ale nie wprowadzone do systemu, to my jeszcze tak naprawdę nie wiemy. Więc to, co się teraz dzieje, zresztą internet jest chyba takim bardzo wymiernym źródłem informacji, szczególnie, wiesz dobrze, tych negatywnych. Czyli to, że z moim wnioskiem dobrze idzie, to raczej ja o tym nie informuję, ale jeżeli coś trwa długo, coś się dzieje, to już ja się podzielę tą informacją. No i tych informacji jest bardzo dużo. No wiesz, ja prowadzę tą grupę, to takie forum na Facebooku. No właśnie, duże forum. 2%, to radykalnie się wszystko zmieniło. Do 1 lipca były pytania, jak się do tego przygotować, jak to zrobić. Dzisiaj pytania, to jest kilkadziesiąt pytań dziennie co najmniej. Czy to normalne, że to tak długo trwa? O, to tak bardzo uprościłem, wiesz to. Czy to normalne, że nikt nie potrafi mi udzielić informacji, co się dzieje z moim wnioskiem? Czy to normalne, że coś tam? No to takie są dzisiaj, bo ludzie się po prostu denerwują. Dlaczego? Dlatego, że przez ostatni rok, półtora, no jak ta akcja kredytowa była niska w banku, na decyzje, umowy, wiesz, dobrze, czekało się bardzo krótko. My składaliśmy wniosek, nie wiem, w ciągu tygodnia spokojnie, nieraz decyzja mogła być w ciągu 2 dni jeszcze. Niektóre banki, które nie mają tego bezpiecznego kredytu, jeszcze może się to zdarzyć nawet. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej, tak? Dzisiaj sama ta komunikacja, co się z poszczególnym wnioskiem, na jakich on etapach jest dużo mniejsza, jest dużo bardziej utrudniona, dlatego że tam jest bardzo dużo tych wniosków. Wiemy, jak wprowadzany był ten program, on był bardzo szybko wprowadzany, nie wszystko było dograne, więc dzisiaj mamy tego efekt. Są podawane jakieś liczby, na naszej ostatniej rozmowie w ciągu 3 dni, tak, podobno ilość wniosków wzrosła o 1000, ilość umów o 20. No ale to słuchaj, z tymi umowami to jeszcze musimy poczekać, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że ilość kredytów raportowana przez BIK zaczęła rosnąć w drugim kwartale 2023, zaczęła gwałtownie rosnąć i w czerwcu uzyskaliśmy wynik, zrównaliśmy się wreszcie z czerwcem 2022. To nie jest koniec zapaści, bo to nadal nie jest dobry wynik, ale no okej, jesteśmy na tym samym poziomie ilości kredytów. Ale przecież te kredyty, które BIK raportuje jako uzyskane już kredyty w czerwcu, to ludzie występowali o te kredyty w maju. Teraz mamy całą pulę ludzi, którzy w czerwcu złożyli wnioski, które są obrabiane w lipcu. To może być tak, że nawet w lipcu ci ludzie, którzy te zwykłe kredyty złożyli, może oni nawet spowodowali większą ilość roboty niż była wcześniej, tak? Bo te wnioski z czerwca trzeba rozpatrzyć. Do tego dochodzą nowi, którzy składają sporo, bo to ileś tam tysięcy wniosków jednak składają w ramach tego bezpiecznego kredytu w lipcu, ale ich umowy tak naprawdę w danych to zobaczymy pewnie w sierpniu albo może we wrześniu, bo ich wnioski będą duża część ich wniosków będzie rozpatrzona dopiero, zakończy ich rozpatrywanie właśnie w sierpniu i to wtedy się pokaże. I z mojego punktu widzenia, to ja bym bardzo chciał zobaczyć, ale to musimy cierpliwością się wykazać, te realne dane, ile kredytów udzielono w lipcu, ile w sierpniu, ile we wrześniu i dopiero w październiku może dostaniemy pod koniec października informację, jak to wszystko wygląda i będziemy widzieli, czy osoby, które poszły po ten nowy kredyt, to wszystkie poszły tak jak ty powiedziałeś, bo czekały
rok i one poszły, bo się uciekły przed skutkami bezpiecznego kredytu, no i jaki jest napływ nowych. To chyba musimy się uzbroić w cierpliwość, bo samo wnioskowanie po ilości wniosków, tak masło myślane, może być troszeczkę błędne. Jak sądzisz? Jest co, tam jest jeszcze jeden efekt tego rozjazdu wniosków i umów. Bo to, że długo w bezpiecznym kredycie, to jest jasne, tak? Już są przypadki, że jednak szybciej są rozpatrywane wnioski standardowe, nawet w konkretnym banku, tym, który ma i bezpieczny kredyt, i udziela tych standardowych dalej, tak? To wydaje mi się, że to jest też spowodowane tym, że jednak, no mówię, no to było wprowadzane jak wprowadzane i na początku to każdy nad tym wnioskiem bezpieczny kredyt się dłużej zastanawiał w banku, tak? Analiza musiała trwać dłużej, bo nie wszystko było jasne. Standardowy kredyt szedł swoją ścieżką, mimo że one mogły być podobne, czy mogły się różnić, ale tam wszystko wiadomo, tam wszyscy zęby na tym zjedli, tak? A propos, wrócę do tego rozjazdu wniosków i umów. Pamiętaj jeszcze o efekcie PCC. Poskładane wnioski są, mówię tutaj głównie o rynku wtórnym, bo pierwotny nas nie interesuje, prawda? O zera PCC dokładnie. Słucham? O efekcie zera PCC. Tak, czyli zniesienia opłaty tego podatku przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Bardzo dużo osób czeka na to, bo to jest przecież kilkanaście tysięcy różnicy przy różnych kredytach, tak? Czy przy różnych, inaczej, cenach transakcyjnych, bo to cena transakcyjna, czyli nawet więcej niż kredyt zazwyczaj. I o co chodzi? Chodzi o to, że te wnioski nawet z czerwca, które zostały złożone, jak społeczeństwo usłyszało, że już faktycznie ten moment zniesienia tego podatku się zbliża, to wiele osób postanowiło przeciągnąć procedurę, żeby akt notarialny był dopiero po wejściu w życie tego nowego przepisu. No już my wiemy, że to będzie ostatni dzień sierpnia, tak? Kiedy na pewno to będzie działało, bo wczoraj ustawa pojawiła się w Dzienniku Ustaw. Dodaję, i po 30 dniach ona zaczyna działać, tak? Więc ostatni dzień sierpnia na pewno będzie tym dniem, kiedy można już iść do notariusza i nie zapłacimy na rynku wtórnym tego podatku. I teraz część osób, która już ma decyzję, mogłoby podpisać umowy nawet, ale wcale się nie spieszy. Po co ma się spieszyć? Chce tak rozciągnąć procedurę, bo pamiętaj, że decyzja ma swoją ważność, umowa ma swoją ważność, więc jak ja mam czekać 1,5 miesiąca, bo ja na przykład, nie wiem, w połowie lipca dostałem decyzję i miałbym czekać do końca sierpnia, to ja nie chcę tej umowy podpisać. Ja chcę ją podpisać jak najpóźniej, żeby kupić sobie czas, potem jeszcze mam ten następny czas do umowy kredytowej, więc może się okazać, że po prostu będzie jakiś, nie wiem, dodatkowy wysyp podpisanych umów nagle, wystrzał, tak? To nie znaczy, że one są na bieżąco robione, tylko one po prostu czekają na podpisanie. I tutaj o tym też nie mamy informacji, bo nie mamy informacji o decyzjach ostatecznych. No o tym raczej nikt nie raportuje, bo decyzja w procedurze banku to jest tylko i wyłącznie oferta skierowana do klienta. Tak? To nie jest tak naprawdę nic wiążącego. Umowa to jest to, co możemy nie wiem, raportować, ewidencjonować. Tą informację dajemy do BIK-u. Zapytania idą do BIK-u. Dlatego przez wakacje wakacje są ciekawe, bo się wbrew pozorom sporo dzieje, sporo zmian, różnych zmian w prawie zresztą, nie tylko ta, o której wspomniałeś, ale wpływających właśnie w sposób istotny na rynek nieruchomości, ale też właśnie ten nowy kredyt, który też wszedł w wakacje, to wszystko troszeczkę rozkręca rynek nieruchomości. W odróżnieniu od wszystkich innych rynków ten jeden się ożywił, ale naprawdę skalę tego ożywienia, skalę zainteresowania programem bezpiecznego kredytu 2%, dziwiłbym się, gdyby była mała, ale skalę będziemy widzieli dopiero w październiku tak naprawdę, bo musimy mieć dane, chociażby jeszcze takie twarde dane za wrzesień, więc październik, listopad nam pozwoli ocenić rynek. Każdy z nas, ja widzę jakiś fragment rynku, ty widzisz jakiś fragment rynku, moi koledzy też widzą jakiś fragment rynku, ale co innego oglądanie fragmentów rynku, a co innego oglądanie całości na podstawie faktycznych danych i myślę, że wkrótce zrobimy zresztą kolejną audycję, pewnie o kredycie 2%, ale
poczekajmy na takie twardsze dane i nie zdziwcie się Państwo, jeżeli za lipiec zostanie podanych, że tych kredytów bezpiecznych zawarto mało umów, no bo to chyba nie będzie dziwne, prawda? Znaczy to, ja bym powiedział, śladowa ilość będzie. Słucham? Ja bym powiedział, że śladowa ilość będzie tych umów, tak? Bo na razie mamy tam skalę, nie wiem, trochę więcej niż 3 tygodnie, mamy, nie wiem, 250 podane, no i to ja wcale nie mówię, że to nie, akurat tutaj może być realne, tak? Że tyle zostało podanych. Nawet jakby było 1000, to i tak jest to mało, tak? Po prostu ta analiza trwa na tyle długo, że to są umowy wniosków, które relatywnie wcześnie zostały zrobione. To była analiza wniosków widocznie, tak powiem szczerze, najprostszych, gdzie nie było dużo wątpliwości co do tego programu i wniosków, przed którymi nie było dużo innych takich wniosków, czyli właśnie tych złożonych na początku. O skali, znaczy to, co my zobaczymy za kilka miesięcy, to będą dwie rzeczy, bo raz, że skala, to co powiedziałeś, a dwa też czas działania tego. Bo to może być wysoki na przykład poziom i składanych wniosków i uruchamianych, ale może się na przykład okazać, że to będzie tylko pierwsze 4 miesiące, nie? Że na przykład listopad to już będzie taki, nie wiem, no na razie my tego wygaszania nie widzimy specjalnego, bo mówię, no to i dane i tak, to co powiedzieć też, każdy ma wycinek rynku, każdy trochę tutaj analizuje pod siebie, bardzo rynki różnią się ze względu na lokalizację. Co innego jest, nie wiem, w Białymstoku, co innego będzie w Warszawie, co innego będzie w Krakowie, co innego będzie w ogóle w mieście tam, nie wiem, poniżej 100 000 mieszkańców. To są zupełnie inne skale, ale przy zwykłych kredytach to też miało miejsce, tak? W czasie pandemii co druga złotówka kredytowa była w Warszawie. No więc gdzie najwięcej będą zapchane teraz banki bezpiecznym kredytem? To jest jasne, że to będzie właśnie Warszawa, duże aglomeracje. To jest standard. Ja myślę, że jednak gdzieś to takie wyciszenie w którychś miesiącach tych składanych wniosków no będzie, no bo już pierwsza fala przejdzie, aczkolwiek pamiętaj też jeszcze, że tylko w tym roku nie ma limitów. Słowo limit to jest bardzo magiczne słowo, które wpływa na nasz umysł, na ta psychologia nasza działa, tak? I ja na przykład zastanawiam się, czy my drugiej fali dużej tego, gdyby było nawet wyciszenie, nie będziemy mieli pod koniec roku. Bo o limicie, o zarezerwowaniu sobie środków będzie decydował czas złożenia wniosku. Więc nawet jak ja będę chciał kupić na początku następnego roku mieszkanie czy dom, to mogę chcieć wniosek złożyć już w tym roku na wszelki wypadek, żeby skorzystać jeszcze z tego nielimitowanego budżetu, tak? Znaczy, chyba w ogóle to, że pieniądze na ten program są limitowane, to nie bardzo się przybija do opinii publicznej. Niektórzy wiedzą o tym, że nikt nie mówi, na przykład ja nie widziałem nigdzie dyskusji takiej, a co się stanie, jak te pieniądze zostaną wyczerpane wszystkie, to takiej dyskusji no bywają. Nie widziałem. Może bywa, ale słucham? Bywają takie dyskusje, ale to jest po prostu promil jakby wszystkich komentarzy na rynku. Tak? No tak, ja to powiedziałem, że nie widziałem takiej szerokiej dyskusji. Gdzieś tam może coś się pojawiło na ten temat, ale nie za bardzo. I ja też tak troszeczkę znając mechanizm działania w ogóle ludzi, to zresztą jest normalny mechanizm. Jeżeli się pojawia jakaś okazja, jakaś okazyjna, nazwijmy sprzedaż, super promocja czy czarny piątek, to wszyscy chcą z tego skorzystać, nie bacząc na to, że na przykład ci, co korzystają z czarnego piątku, jakby poczekali 7 tygodni, to kupią to samo, tylko jeszcze taniej. Tak? To też tak bywa i ja naprawdę widzę dużą ilość osób, które ożywiły swoje zainteresowanie kredytem, znaczy mieszkaniem, wiedząc, że nie dostaną taniego kredytu, a bojąc się konkurencji ludzi, którzy dostaną ten tani kredyt. I dla mnie jest to właśnie jedna z przyczyn tej zwyżki nagle w kredytach, w zainteresowaniu w ogóle mieszkaniami, którą mieliśmy w ostatnich kilku miesiącach, bo właściwie od marca, od kwietnia, bo nic innego nie tłumaczy, nic się innego dobrego na rynku nie wydarzyło i pytanie jest takie, ilu tych ludzi przestanie przychodzić w sierpniu, wrześniu i tak dalej i pytanie jest też to samo, czy to samo, a według mnie dokładnie to samo dotyczy zachowań ludzi,
którzy mają ten tani kredyt, bo przecież ja już ich widziałem w maju, w czerwcu na rynku, oni już wtedy podpisywali z ludźmi umowy przedwstępne z długim terminem realizacji, bo mówili, ale my będziemy kupowali z użyciem tego bezpiecznego kredytu, czyli ci ludzie również w maju pomyśleli sobie, aha, ja wolę wyprzedzić konkurencję, co by sugerowało, że będziemy mieli tą pierwszą falę dużą. Czy będzie ta druga? No zobaczymy. Zobaczymy, bo no, to będzie ciekawe. No, pozostaje nam to po prostu obserwować, nic innego więcej na ten temat nie mogę powiedzieć pewnego. To ja zostawiam bez odpowiedzi swoje pytania, tak? Bo ja zakładam, że one były retoryczne, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego określić. A to, co powiedziałeś, że te osoby się, kolejny raz wracamy do tego, bały wzrostu cen, no to na niektórych rynkach zrobiły słusznie, no bo są rynki i określone rodzaje nieruchomości, czyli nie wiem, właśnie wspomniana Warszawa, Kraków, nieruchomości tam, nie wiem, poniżej 55 metrów kwadratowych, czyli te, które limitów nie ma metrów kwadratowych, no ale jest limit cenowy 700-800 tysięcy i tam niewiele więcej za te pieniądze kupię, no to dzisiaj to chyba wszyscy tam zauważają na tych rynkach, na tych dwóch i kilku innych, że ilość tych konkretnych mieszkań no jest już niewielka, tak? I znaleźć coś dla siebie to jest w ogóle trudne, bo pamiętaj, ile by nie było mieszkań na rynku, to ich się robi bardzo mało, jak ja sam zaczynam wybierać, tak? Bo to, że my mamy jakąś pulę, to nie znaczy, że mi się wszystko podoba, tak? Ja muszę zobaczyć ten efekt wow i nagle się okazuje, że 90% tych nieruchomości to w ogóle nie jest dla mnie, ja to w ogóle odpuszczam sobie, tak? No i teraz weź, nam się to zmniejsza, ten zakres ilościowy tych nieruchomości, to weź teraz tutaj coś znajdź. I jest dużo już takich opinii, że ludzie nawet łapią się na ten kredyt, ale mają ogromne kłopoty ze znalezieniem nieruchomości odpowiedniej. W mniejszych miastach, to powtarzam kolejny raz, u nas w Olsztynie za 800 tysięcy to ja 80% rynku kupię. Tak, ja nawet żeśmy na ten temat robili audycję, to z Marcinem Drogomireckim, audycję możecie znaleźć sobie, to jest audycja z czerwca jeszcze, gdzie pokazywaliśmy właśnie tuż przed wejściem kredytu, czy właściwie nawet może z lipca audycja, gdzie pokazywaliśmy, jaka część oferty łapie się w tym kredycie. I faktycznie w Warszawie to było znikome, a w wielu miastach to 80-90% oferty mieszkaniowej spokojnie się mieściło w tym kredycie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, zapraszam Was na kolejne audycje, w których będziemy ten program tego właśnie bezpiecznego kredytu śledzić i monitorować, bo on jest naprawdę ważnym graczem na naszym rynku nieruchomości. No jeżeli macie jakieś pytania o kredyty, to nam też napiszcie, tak szczerze mówiąc, w komentarzach. Ja postaram się wykorzystać wiedzę Krzysztofa, który jest specjalistą od kredytów i możemy na takie pytania zrobić kolejną audycję, nie tylko o tym bezpiecznym kredycie. Krzysztofowi na dzień dzisiejszy dziękuję. Was zachęcam znowu do subskrybowania naszego kanału, do korzystania ze szkoleń na Symen24, do wejścia na nasz serwer Discord, na który to jest taka nowa nasza inicjatywa, link na dole. Tam czasami są dyskusje, nawet czasami rozmawiamy sobie bezpośrednio, więc jeżeli chcecie w ogóle rozmawiać o rynku nieruchomości, no to zapraszam, cześć i trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.